23 lata w Polsce, 20 w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. Kochani widzowie, zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Polacy na Sycylii, a dzisiejszym gościem jest Justyna! Cześć, nazywam się Justyna, mieszkam 20 lat na Sycylii. Witam Cię serdecznie. Justyno, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się nagrać ze mną właśnie ten odcinek Polaków na Sycylii, bo jak wiesz dobrze, jest to bardzo, bardzo gorący temat. Witam Ciebie, Sebastian, i miło mi również. Powiedz mi tak po prostu, co się stało, że Ty jednak wylądowałaś te 19-20 lat temu właśnie na Sycylii, bo ja Ci powiem szczerze, jestem w bardzo podobnej sytuacji. Ja wylądowałem 20 lat temu w Anglii i teraz dopiero po 20 latach wylądowałem na Sycylii w wieku 43 lat. Natomiast Ty byłaś dużo młodszą osobą wtedy i co skłoniło Cię do tego, że jednak wybrałaś Sycylię i to nie tą turystyczną, tylko tą organiczną, tą wewnątrz Sycylii, powiedz mi. Ja tutaj przyjechałam zaraz po szkole, po maturze, na wakacje. Miałam przyjechać tu tylko na 2 miesiące, no i zostałam. Jestem bardzo zadowolona. I to powiedz mi, to były 2-miesięczne wakacje z góry założone, że to będą wakacje, czy były to 2-tygodniowe wakacje, które się przerodziły w miesięczne, a później w 2-miesięczne wakacje? Nie, ja pamiętam, że ja nawet moim rodzicom powiedziałam, że ja tylko na 2 miesiące i we wrześniu już będę w Polsce. Ale no przyjechałam później tylko do Polski na 3 dni, na chrzest mojej chrzestnicy. I powiedziałam tacie, że no wracam tutaj. Tylko że nie wiedziałam, że na tyle lat. Ale jaja, niesamowita historia. Ale co się stało, że zostałaś tutaj? Mi się bardzo tutaj podoba. Tu jest całkiem inny klimat, inni ludzie, wszystko jest inne. Życie jest inne. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jest całkiem, wszystko jest inne. Nawet te siesty, co oni mają, że w dzień nie widzisz nikogo. W Polsce znowu wszyscy żyją biegiem, bo tu do pracy. Tu wszyscy żyją na spokojnie. A spotkałaś się z tym, że dużo osób nie wie tutaj, co to jest siesta i mówi się na to pauza? Tak. Ja właśnie dużo razy się spotkałem, tłumacząc ludziom, że jest siesta, że jest zamknięte, coś tłumaczyłem komuś, oni nie wiedzieli, co jest siesta. Tak, tu kto przyjedzie, to nikt nie wie. Zresztą wszyscy mówią, a później pójdę do sklepu. No ale później to albo po 16:30, Tak, albo rano do 13:00. ale lokalni ludzie, Sycylijczycy, używają słowa pauza, nie siesta. To zależy. Zależy. Tak, to zależy też od miasta, bo tu mają te swoje dialekty. No właśnie. Ja na przykład byłem w Corleone i próbowałem wytłumaczyć, że jest siesta i rozumiem, że muszę czekać na coś, a facet się na mnie patrzył jak wół na malowane wrota. Aha. No, dosłownie. Tak, Ja mu no. powiedziałem w końcu przez tłumacz, pauza. A, pauza, si, pauza. Tak, tutaj co miejscowość to mają swoje nazwy. No w ogóle siesta to się kojarzy bardziej z Hiszpanią, nie? Tak. No, siesta, tam też mają siestę. Tak. Tylko tutaj nie wszyscy mają te siesty. Murarze, ci co pracują manualnie, to nie mają. Oni mają tylko godzinę przerwy obiadowej, godzinę, półtorej i wracają do pracy. To jest prawda, potwierdzam. Miałem kilka ekip budowlanych już w swoim domu, właśnie w Chiusa Sclafani i oni do auta na 15 minut, kanapeczka, soczek, bach i z powrotem do pracy. To naprawdę byłem zaskoczony, bo oczekiwałem, że będą 4 godziny siedzieć w pubie na kawie. Te pauzy nie są fajne, jeżeli chodzi o poczty, banki, urzędy miasta, jakiekolwiek urzędy. Bo jeżeli masz coś do załatwienia, to oni nie patrzą się, że jesteś ostatnim klientem, oni zamykają drzwi i mówią do widzenia. Z mojego punktu widzenia, jako nowicjusz tutaj na Sycylii, uważam, że Sycylia ma dosyć dobrze rozwinięty internet. Ja na przykład w Chiusa Sclafani mam światłowód pod sam dom podprowadzony i też uważam właśnie, że dużo rzeczy można robić przez internet już tutaj, poprzez aplikacje. Na przykład są banki też włoskie, które działają tylko w internecie, więc nie musisz iść do banku na przykład na ulicy, nie? Bo możesz zrobić przez internet. To jest to lepiej rozwinięte tutaj teraz. Tak, z tym to masz rację, jeżeli ktoś umie to używać. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o komputerze, o telefonie, Tak.
No a jak wiemy, populacja sycylijska jest troszkę starsza też, nie? Bo tutaj ludzie długo żyją, Tak. szczególnie ta starsza populacja. Nie wiem, jak ta teraźniejsza populacja będzie długo żyła, jedząc ciastka z konada i z sisy, ale starsza populacja jest długowieczna, uważam. Tak, tak. Ja mam sąsiadkę, co w grudniu, 31 grudnia skończyła 100 lat. Wow. Wow, I to powiem gratulacje. I powiem Ci szczerze, że jestem tak zdziwiona tą kobietą. Ja ją tak podziwiam, bo ona jest autonomiczna, ona wszystko robi. Ona pierze, wiesza pranie, gotuje, sprząta. Podziwiam. Ale myślisz, że co? Chodzenie pod górę, oliwa z oliwek, słońce i dobra atmosfera z ludźmi, że te 4 rzeczy tworzą właśnie to kombo na długowieczność? Mi się wydaje bardziej jedzenie. Jedzenie tych starszych ludzi. Oni jedzą rzeczy... Tak. Oni jedzą wszystko to, co jest, tak jakby powiedzieć, bio. Czyli Bio, organiczne. Wcześniej, tak. I zieleninę, te nasze, te takie, ja nie wiem, czy ty znasz, w ogóle się spotkałeś, to jest cykoria, Tak. tenerum. Tenerumy nie, ale cykoria tak. A wczoraj Są jadłem wychowani na tym. ogórka okrągłego. Takie zielone, jak ogórek smakuje, okrągłe. Ja byłam bardzo zdziwiona tym ogórkiem, powiem ci szczerze. Powiem ci szczerze, lepsze niż prawdziwy ogórek. Do mizerii rewelacja. Ja się zapytałam, czy to jest jakaś pomyłka, czy... Bo myślałam, że to są ogórki takie, wiesz, jak u nas w Polsce do słoików, nie? No, mogą być, tak. Się zapytałam, a pan mówi, że nie, że to jest taka odmiana ogórka. Ja mówię, takie ogórki? Nie widziałam nigdy. Ja też nigdy nie widziałem, naprawdę jestem zaskoczony też ilością tych melonów ich wszystkich tutaj, tych wszystkich cukinii, tych innych takich melonowatych owoców, nie? Właśnie... A widziałeś arbuza? Ciezore. Jego arbuza to można miesiąc jeść. Jest kosz w sklepie i kosz ma, nie wiem, 1,5 metra wysoki, metr na metr szeroki i tam są 3 arbuzy w tym koszu. Tak. Takie wielkie, kolosalne dosłownie. Tak, ale są bardzo dobre. To jest prawda, te arbuzy są naprawdę przepyszne i ja już też próbowałem w zeszłym roku jeszcze, jak tutaj dojeżdżałem na dojazd, tak, w zeszłym roku byłem tutaj 7 razy na Sycylii, żeby nagrywać właśnie materiał na YouTube, żeby podtrzymać cotygodniowe wideo na kanale, więc testowałem tu co mogłem. Posłuchaj, a powiedz mi, co najbardziej Cię zaskoczyło tutaj po przeprowadzce 20 lat temu? Najbardziej to mnie zaskoczyła jazda autem dziadków. Pamiętam, że poznałam takiego dziadka, on mówił tylko po sycylijsku, ja nie umiałam mówić po sycylijsku. I bardzo fajny pan, miał ponad 80 lat, ledwo chodził, ale siedział za kierownicą i jeździł samochodem. Niesamowite. To było dla mnie tak zaskakujące, że ja do dzisiaj to pamiętam. Ja się bałam, on do mnie mówi, chodź, ja pokażę moją kampanię, moje pole, gdzie mam Tak. moje tereny. Ja nigdy w życiu, ja się tak bałam wsiąść z nim do samochodu, bo dla mnie to było zaskoczenie. Ja w Polsce nigdy nie widziałam w takim wieku ludzi jeżdżących samochodem. To było dla mnie największe zaskoczenie. I to jeszcze pewnie bez okularów. Tak. Naprawdę. Wow. Naprawdę. Ledwo chodził, bo miał problemy z biodrami, ale samochodem jeździł. To było takie dla mnie główne zaskoczenie. I drugim zaskoczeniem palenie papierosów w miejscach publicznych, czyli w urzędach. Kiedyś tak jeszcze było. Teraz już nie. Ale kiedyś pamiętam, że było. Ja tutaj bym troszkę powiedział, że troszkę jeszcze zostało tych papierosów. Na przykład w Kiuzie Sklafani w szkole nauczycielka czasem jak chce do studentów, do uczniów przemówić, to otwiera okno, papieros za oknem i krzyczy do nich. No, Tak, jeszcze są. jest. Ja byłam ostatnio w szpitalu, kupuję butelkę wody w automacie, Mhm. patrzę, stoi młoda para przy jednym oknie i przy drugim oknie, nie wiem, czy to byli ich rodzice, czy ktoś. Cała 4 papierosy. W szpitalu. W budynku, W wewnątrz. budynku wewnątrz. Okno otwarte i dmuchają Tak, za okno. Tak, A to im dmucha do środka. tak. I nikt im nic nie powiedział. Nie. To jest Niesamowite. zaskakujące. To jest, nie wiem kiedy to się zmieni, ale najlepsze w ogóle, że są kamery. I na kamerach tego nikt nie widzi. Czy ty uważasz, że naród sycylijski jest bezproblemowy
No sycylijski. ogólnie większość ludzi, jak podchodzi tutaj do rzeczy na przykład, nie? Tak, tak, oni tu żyją w ogóle na spokojnie, oni są spokojni. Nie wszyscy, bo są też ludzie, zdarzają się ludzie konfliktowi, że coś im nie podoba się albo są zamknięci w sobie. Też się zdarzają, nie wszyscy są otwarci. Tak. Ale oni tak bardziej na spokojnie wszystko. Później się zobaczy, Dokładnie. a dobrze będzie, a to dobra. Takie bezstresowe życie. Bezstresowe życie. Nie przywiązują tutaj uwagi do różnych rzeczy właśnie. Natomiast wiem, że przywiązują uwagę do ubioru, przywiązują uwagę do butów. Tak. Powiedz mi, czy zaszokowało Cię to, nie wiem jak było 20 lat temu, ale ja dalej jestem zaszokowany, bo gdziekolwiek idę i widzę, jak oni są ubrani, to oni mają buty, jakby je kupili ze sklepu dzisiaj, teraz, w tym momencie i założyli na nogi. Są białe, są czyste, są wypolerowane. Nie wiem, czy też to zauważyłaś. Tak, tak, oni tak dbają. Dbają? Tak. Jeżeli Ale- chodzi o buty, o ubiór, to dbają. To dbają. A jak było wcześniej, jak było 20 lat temu tutaj? Też tak było? Nie, Nie. troszeczkę inaczej. To zależy też od mody. Tak. Jaka jest moda, jak się kiedyś ubierało, jak się teraz ubiera, teraz jest całkiem inaczej. Powiedz mi, Justyna, czy Sycylia była biedna 20 lat temu? Nie była turystycznym celem wtedy, moim zdaniem. Bardzo mało osób jeździło na Sycylię jako turystycznie. To znaczy, ja ci powiem, że jak ja tutaj przyjechałam, to tutaj było bardzo dużo obcokrajowców, którzy pracowali na polach i to im dawało pracę. A teraz, tak jak na przykład winobrania, 20 lat temu to zbierały to osoby. Tak, Ucinali tak, nożyczkami. tak. A teraz są już maszyny. Aha, czyli ty mówisz, że 20 lat temu tutaj przyjeżdżali ludzie, pewnie nawet z Europy, w celach zarobkowych. Tak. Wow, niesamowite. A teraz są po prostu maszyny, które zabierają pracę. Zabierają pracę nie tylko ludziom z zagranicy, ale też lokalnym. Tak. Też lokalnym. Tak. Czyli uważasz, że jest lepiej teraz niż 20 lat temu, czy jest gorzej? Mi się wydaje, że jest gorzej. Okej. Bo mi się wydaje, że to, co zrobi człowiek własnymi rękami, nie zrobi tego maszyna. No jest coś w tym. Jest coś w tym i to dosyć dużo prawdy. Czy tutaj na Sycylii są jakieś niebezpieczne gatunki zwierząt? Jakichś gadów, płazów, nie wiem, pająki, szerszenie, te całe skorpiony? Powiedz mi, czy jest tu coś takiego bardzo niebezpiecznego? Na pewno są pająki. Okej. Tylko, że nie zawsze się zdarzają te, co gryzą, ale są też, co gryzą. A to są jadowite pająki? Mi się wydaje, że tak. Bo byłam ostatnio, to się zdarzyło ostatnio, w poniedziałek, jak byłam w szpitalu z moją córką, to były 4 kobiety ugryzione przez pająka. Okej. I to jest rana duża, prawda? Tak, Czyli tak. trzeba uważać. Infekcja, tak. Nie wiesz, jak te pająki się nazywają i jak wyglądają. To są małe pająki, no nie są duże. Tylko, Okej. że każda kobieta stwierdziła, że ubrała ciuch. Jedna bluzka, druga miała w spodniach, trzecia miała w spódnicy. Mówią, że miały powieszone pranie na zewnątrz. Czyli pająk mały się zakamuflował w ubraniu, wszedł gdzieś tam za metkę, za Tak, jakieś tak, tego tak. i ktoś założył ubranie, pająk ukąsił, no i Tak. nastąpiło zakażenie, infekcja albo jad po prostu spowodował reakcję. Tak. I szpital. I szpital, tak? O ja cię kręcę. No to jest dobra lada właśnie. Słuchajcie, drodzy widzowie, jak jedziecie właśnie z małymi dziećmi tutaj na Sycylię, to zwróćcie na to uwagę, poczytajcie sobie. Ja wam tutaj na dole ekranu napiszę o tych pająkach, bo zrobię zaraz rozpoznanie w internecie i napiszę wam dokładnie, co to jest i dam wam też linka na pewno do jakiejś strony opisującej ten przypadek. Właśnie ten rodzaj tych pająków jest tutaj dosyć niebezpieczny i może powodować dosyć duże problemy, gdy ukąszą. Nie wiem, jak to jest z dorosłymi osobami, powiedz mi, czy też taka reakcja jest, czy to tylko dzieci tak reagują? Nie, to były dorosłe kobiety. Wow, okej. To dorosłe kobiety były. Okej. No to szczególnie dzieci uważać trzeba na te pająki, dorośli też. Zamieszczę wam zdjęcie tutaj tego pająka, żebyście widzieli i na dole w wideo też będzie opisane właśnie, jak ten pająk się nazywa. Więc zwróćcie na to uwagę, jak ktoś przyjeżdża, szczególnie w okresie wakacyjnym od maja. Praktycznie zaczyna się tutaj już cieplutko robić fajnie, więc trzeba uważać na te pająki. A ty mówisz, że one się zaczynają teraz ogólnie rozprzestrzeniać, maj, czerwiec. To były te kobiety i one właśnie opowiadały tą swoją sytuację. To mi się wydaje, że to jest ten właśnie okres, wiesz, bo jest ciepło, jest zimno. Tak. I one teraz, to jest ten, tak jak komary.
okres rozrodczy pająków. tak jak komary, Tak, to jest coś, tak. coś w tym rodzaju. A komarów jest tu dużo? Bardzo. Wszyscy mają te moskitiery, nie? Te Tak. zanzary, na Tak. zanzary, nie? Tak. One są bzz, bum. Tak. I też potrafią Przenoszą. zrobić infekcje. Przenoszą boreliozę, inne pewnie jak kleszcze, nie? Też potrafią, A tak. kleszcze są? tak. Też. Czyli praktycznie wszystko, no ale tutaj jest bardzo dużo naturalnego środowiska dla nich, więc czują się tutaj jak w domu. Klimat idealny, taki wilgotny z suchym, nie? Bo masz wilgoć w ciągu pół roku, a pół roku masz bardzo gorąco i jest mniejsza wilgotność, Tak. szczególnie wewnątrz. Tak. Tutaj u nas na przykład 2 razy w roku pryskają na komary. Jeździ taki samochód i wszyscy ludzie muszą zamykać okna, wszystko, bo pryskają. Ale co, pryskają domy? Wszystko, ulice, drzewa, domy. Żartujesz? Tak. To co, jeżdżą takie auta Tak. jak zmywarki do drogi, czy szczarki takiej i rozprzestrzeniają? Tak. Wypuszczają taki produkt, ja nie wiem jak to się nazywa, to jest tak jakby para, takie Aha, czyli to nie jest proszek, to jest para. coś takiego, no. Pewnie używają coś takiego, co się nawozi może pola, nie? I to tak rozprzestrzenia, podobne. Nie mam pojęcia. No ciekawe Nie mam właśnie. pojęcia, bo raz tylko to widziałam, tylko pamiętam, że oni najpierw ogłaszają, bo tu trzeba zamykać okna jednak, to wszystko. Okej. No jest ich później troszeczkę mniej. To kiedy jest najwięcej komarów? Wtedy, kiedy jest najcieplej, czy wtedy, kiedy jest najmokrzej? Najwilgotniejszy okres. Ci powiem szczerze, że w okresie letnim to jest na okrągło są komary. Czy jest wilgoć, czy jest gorąco, czy jest sucho, na okrągło są. Temat domów. Powiedz mi, jak tutaj jest z domami, bo dużo domów jest na sprzedaż. Czy te domy się tu sprzedają, czy stoją puste i nie sprzedają się? Jak uważasz? Tutaj akurat, gdzie ja mieszkam, się sprzedają domy. Bardzo dużo domów się sprzedaje. Tylko że mieszkają tutaj na wakacje, przyjeżdżają i mieszkają tutaj na wakacje. Nie mieszkają tu na stałe, nie kupują tutaj domów, żeby tu mieszkać na stałe, tylko na wakacje. A ja usłyszałem od dużo osób, z którymi już rozmawiałem właśnie tutaj, w takiej sytuacji, którzy kupili domy na wakacje, że zamierzają tu przyjechać na emeryturę. Powiedz mi, jaka jest wizja Sycylii z tego punktu widzenia, że za 10, 15, 20 lat przyjedzie tutaj dosyć duże stado osób w podeszłym, starszym wieku, bez znajomości języka. Czy nie uważasz, że to będzie troszkę duży szok na Sycylii? Na pewno będzie szok, ale No. powiem Ci szczerze, że tutaj nawet jak nie znasz języka, to oni są tak dostosowani, oni się dostosują. Tak? Nawet Sycylijczyk potrafi się dostosować do obcokrajowca. To jest bardzo miłe z ich strony. Ale wiesz dlaczego Ci powiem? Bo oni nie mówią tylko po włosku. Tu oni mają nie dość, że jest jeszcze sycylijski, ten dialekt główny Tak, sycylijski, tak. to jeszcze co miasto ma jeszcze swój dialekt. Czyli powiesz, że Chiusa ma swój dialekt, a Szaka ma swój dialekt na przykład, Tak. nie? A Tak. Juliana ma jeszcze troszkę inny dialekt. Tak. No tak. widzisz. Także oni na to są otwarci. A wiesz, z czym ja się jeszcze spotkałem? Że oni mówią i oni miksują te dwa języki z sobą. I Tak. jeden mówi 50% po włosku, drugi mówi 50%, ten sam mówi 50% po włosku i 50% po sycylijsku. I na przykład staram się tłumaczyć to przez telefon i telefon sycylijskiego nie tłumaczy. Nie, Więc nie przetłumaczę. 5 przez 10 wiem. Tak. No, są ciekawe sytuacje też właśnie. Ale w szkołach jest tylko włoski. Oficjalnie w szkołach jest tylko włoski, prawda? No tak nie do końca. Nie do końca. Jednak mówią troszkę po Tak. sycylijsku. Bo ty masz dzieci, prawda? Tak, mam córkę. Ja też mam córkę. Moja córka ma 7 lat. Ile twoja ma lat? 17. 17. No to już jest w bardziej zaawansowanej szkole niż moja. Ale powiedz mi, jakie jest twoje zdanie na temat szkolnictwa na Sycylii w porównaniu do szkolnictwa w Polsce, przez które właśnie przeszłaś jako przed wyjazdem na Sycylię? Tu w ogóle jest tu jest całkiem inna szkoła, tu całkiem inne jest nauczanie dzieci. Tu trzeba dziecku też pomagać się uczyć w domu, siedzieć przy tym dziecku, bo tak naprawdę szkoła to jest 70%, co potrafi nauczyć dziecko. Jeżeli później z dzieckiem nie będziesz siedział, to dziecko nie będzie nic umiało. Czy dalej uczą dużo na pamięć? Każą uczyć dużo na pamięć? Tu jeżeli chodzi na pamięć wierszyki, to ja ci powiem, że ja nie pamiętam, czy moja córka miała. Na pewno jakieś tam wierszyki miała w szkole podstawowej, coś na pewno miała. No. Ale jeżeli chodzi o lektury,
To jest najciekawsze, że tu nie ma lektur. Nie ma Ja lektur. byłam tak zdziwiona, bo ja czekałam 5. klasa, 6. klasa, później to gimnazjum, pierwsze, drugie. Mówię, do mojej córki mówię, wy nie macie lektur do czytania? No mówi, jakich lektur? A co to są lektury? Ja mówię, no takie książki do czytania, nie? Że macie książki i No czytacie. tak. Przecież w Polsce to już od 2. klasy No masz pewnie, są. dzieci z Bulerby, tam O. pies jeździł koleją, te Tak, pierwsze takie książki, co Tak. były do Pan czytania. takie- Tadeusz później jest w liceum. Później to już te grube, jakieś Tak. krzyżaki, Tak. chłopy. Tak, lalka, o. Lalka. Lalka. Dokładnie. Dziady. Dziady. Tak. Tutaj nie ma. Ciemno Tu na wszędzie, przykład głucho nawet wszędzie. historia jest całkiem inna. Tu nie uczą się ogólnie o historii całego świata, tak jak w Polsce, czy geografia. Biologia jest inna. Tu jest wszystko, to jest całkiem inne nauczanie. Inne. Tak. Ale ci powiem szczerze, co mnie tutaj zaciekawiło właśnie z tym, co mówisz, bo u nas w Kiuzie Sklafani główna pani z klasy mojej córki zaproponowała, no nazwijmy to, lekturę na wakacje dla dzieci. I teraz rodzice podejmują decyzję, czy to kupią, czy nie. Była propozycja lektury na wakacje dla dzieci, żeby utrwalić całe curriculum, przez które przeszli przez cały rok. To moja córka co wakacje w szkole podstawowej, w gimnazjum dostawali na koniec roku książkę i tam mieli do wykonania zadania. To nie była lektura, tylko tam były różne ćwiczenia. Ona tam miała wszystko. zadanie domowe. Tak, biologia, geografia, język włoski, historia, wszystko. Angielski, francuski. Okej, czyli jedno kolosalne, ogromne zadanie domowe. Tak. Na całe 3 miesiące. Tak. Zapomnieliśmy powiedzieć naszym widzom, że wakacje na Sycylii są jedne, w ogóle we Włoszech są jedne z największych, najdłuższych. Najdłuższych. Tak, w Europie. Tak. Trwają 3 miesiące, jak nie więcej. Tak. Tak, one trwają, zależy, bo niektórzy już od połowy maja już do szkoły nie idą, bo już pozdawali, tak, zależy. Tak, kiedy się kimś skończy Tak. program. Tak, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak sprawdziany co 2 tygodnie, co skończenie jakiegoś rozdziału. Tu są dzieci pytane, a później mają jakieś tam egzaminy, kto zda swój egzamin, to już nie ma szkoły. Już zdał koniec roku i siedzi w domu. No tak, dokładnie. Także to są 4 miesiące. Tylko jeszcze mogę powiedzieć tyle, że tutaj dzieci nie mają ferii zimowych. Nie ma ferii Tu zimowych. nie mają ferii Nie ma. zimowych. Ale tutaj co święto, to jest wolne. Co jest A tu wolne. jest co chwilę święto. Tak. I nie dość, że jest to święto, to jest wolne, to jeszcze po święcie trzeba mieć 2 dni wolnego, bo było święto. Tak, Tak. tak. Albo jeszcze jak są wybory w szkole, to po wyborach trzeba mieć 2 dni wolne, bo trzeba szkołę posprzątać. I dostajesz oficjalny list z sycylijskimi tutaj ważnymi tymi na nich tutaj naniesiony, napisany, podpisany i to jest takie na aplikacji dostajemy. To już jest ważne, tak. przyszło. Tak. No to pięknie, pięknie. Ale w ogóle jeszcze wróćmy do naszych dzieci, bo moja córka ma 7 lat, urodziła się w Anglii i z obywatelskiego punktu widzenia jest Brytyjką, a z punktu widzenia krwi jest Polką, nie? Bo ma krew polską, ale jest urodzona w Wielkiej Brytanii i jest Brytyjką, ma paszport brytyjski. Twoja córka urodziła się na Sycylii, prawda? Tak. Czyli jest Włoszką z obywatelstwa. Nie. Nie? Nie. Jak to się stało, że nie? Jest Polką. Czyli nie ma włoskiego obywatelstwa? Nie. To nie dostaje się tutaj automatycznie obywatelstwa, jak się urodzi? Nie. To bardzo ciekawe. Bo ma 2 rodziców Polaków. Tak, no ale moja córka ma też obydwu rodziców Polaków i dostaje się od razu z urodzenia obywatelstwo brytyjskie i paszport. To tutaj nie. Tutaj dziecko dostanie, nie wiem czy jeszcze jest to tak do końca powiedziane, jak skończy 18 lat, Mhm. to później może sobie wybrać. Aha, Albo 2 obywatelstwa, czyli polskie i włoskie, albo samo włoskie. aha, czyli twoja córka ma paszport polski, Tak, ona ma dokumenty polskie. dokumenty polskie, okej. I włoskie. Tylko że włoskie dokumenty nie są ważne na wyjazd z Włoch. Poza granicami kraju nie jest ważne. Teraz, po 20 latach bycia na Sycylii, czy ta Sycylia jest taka, jak sobie wyobrażałaś ją przed przeprowadzką tutaj? Jak dla mnie to jest cały czas to samo. Po prostu ludzi mniej, bo tych, co poznałam 20 lat temu, no to już niektórzy nie żyją. Albo mieli jakiś wypadek samochodowy, albo poumierali. Ale jeżeli chodzi o mieszkanie tutaj, bycie tutaj, to jest tak, jak sobie wyobrażałam i tak to zostało.
Mi się bardzo podoba. Ja nie chciałabym mieszkać w Polsce. Ja się bardzo podobnie czuję. Ja nie czułem się w domu w Polsce, nie czułem się w domu w Anglii nigdy. Próbując, maskując nawet przez lata w Anglii, że czuję się jak w domu, natomiast tu po 4 miesiącach czuję się jak w domu. To pięknie. No. Po 4 miesiącach? Po to- 4 miesiącach to czuję się wow. jak w domu. Wychodzę na zewnątrz, spotykam się z ludźmi, ludzie są otwarci, każdy ze mną rozmawia, nikt nie, wiesz, nie ucieka ode mnie, nie odwraca się. Jest naprawdę mega z mojej strony tutaj. Zakochałem się przed przyjazdem, przeprowadzką, a po 4 miesiącach stwierdziłem, że we mnie płynie krew sycylijska. Tak, wiesz dlaczego? Bo tu ludzie nie dadzą ci do zrozumienia, że albo coś źle zrobisz, albo Tak. że popełniasz błąd. Tak, Oni ci, tak powiedzą to w delikatny sposób. W Polsce znowu są wszyscy, że od razu ci powie. wytkną, Tak. wytykanie. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma, tu nie ma. A widzisz, to nawiązuje do poprzedniego pytania o tych ludziach, co rozmawialiśmy właśnie. I to jest właśnie to, oni nie wytykają. To Tak. jest to właśnie. To jest to stwierdzenie, to jest to, co w tego brakowało mi właśnie stwierdzenia, że oni nie wytykają tutaj wszystkiego. Są bardzo pomocni. Są bardzo pomocni, naprawdę bezinteresownie Tak. pomocni. Tak. Bezinteresownie. I to jest niespotykane. Nigdzie nie spotkałem się z takim czymś, szczególnie w Anglii ani w Polsce. Tak. No. Ale też zdarzają się tacy, którzy potrafią. Też to zależy od charakteru. Tak. Nie wszyscy są idealni, jak Tak. my na przykład sobie o tym myślimy albo wyobrażamy. Tak. Ale jest większość takich, że jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, to naprawdę z chęcią. No dokładnie. Przekonałem się w pierwszy dzień po przeprowadzce, jak akumulator mi się w aucie wyczerpał i musiałem załatwić nowy akumulator. W ciągu dosłownie paru minut miałem osobę, która mnie zawiozła do sklepu i przywiozła z akumulatorem nowym. I ty jeszcze nie mówisz po włosku. Ja nie mówię po włosku, ja dopiero jestem początkujący. Pogo, wiesz? A, Pogo, tak. Ja Piano, to piano. jest piano, tak. Sebastiano Italiano, piano. Ty przyjechałaś tutaj bez znajomości języka włoskiego, prawda? Bez. Z rozmówkami. Tak. I chodziłam z tymi rozmówkami wszędzie i ja ich nie rozumiałam i nie znalazłam słowa i oni mnie nie rozumieli, bo tam było po włosku, a oni tu po sycylijsku. I nie było wtedy tłumacza w iPhone'ie ani w Nie. Samsungu. Nie, Nie 20 było. lat temu nie było jeszcze takich telefonów. No nie było, dokładnie. To niesamowite. I ty sobie poradziłaś tutaj z rozmówkami włoskimi. Tak, na początku tak. Później jak poszłam do pracy, znalazłam sobie pracę, to powoli. Tacy uczciwi ludzie byli, że mnie uczyli tych podstaw, ja, ty, on, ona, takie wiesz, takie proste. Proste rzeczy, tak. Bo jak już umiesz są te wokale, one się nazywają Tak. A, E, I, O, U. A, i, o, u. Tak, Jak zrozumiesz koncepcję tego, tak. to już później będzie Ja prosto. rozumiem. Sebastiano jest bellissimo, ty jesteś bellissima. Widzisz? Widzisz? A Łatwo? bambino jest bellissimo. Bambino? Bellissimo. 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 Bellissimo bambino. Tak. A jest rodzaj nijaki tutaj? Nijaki? No taki nijaki, nie? Nie wiem. Ani to nie jest męski, ani żeński, tylko rodzaj nijaki, nie? To, ono, Questo. ono. Nie, chyba nie ma. Ono, nie ma ono. Chyba nie ma. I teraz parle italiano tutto. Perfect, fluent. Ja tak. Tak, bez problemu. Ile z lat ci zajęło to, żeby czuć naprawdę, że umiesz ten włoski? Ja się cały czas uczę tego języka, bo to jest język, wydaje się na prosty język, ale to nie jest prosty język, tak naprawdę. Bo gramatykę ma trudną, też do zrozumienia, ale nie umiem tak, żeby w 100% powiedzieć, ja mówię gramatycznie. W 100%. Okej. Nie. Ale mówisz też po sycylijsku, znasz dużo słów sycylijskich. Tak i nie. No na pewno więcej znasz niż ja. A, to tak, oczywiście. Tak, i tak jak mówisz, że nieraz zacznę coś mówić po włosku, a skończę po sycylijsku. Po sycylijsku, I tak. tak jest, to Tak jest jest. prawda. Dokładnie, nie no, ale jestem pełen podziwu. Masz rację, były inne czasy, nie było internetów takich, nie było telefonów takich, nie było takich technologii, jakie są teraz, które bardzo ułatwiają. Teraz nawet są słuchawki, wkładasz do uszu i przez telefon tłumaczy ci od razu dialog, ale ja tego nie używam, bo chcę organicznie się nauczyć języka. Wiesz? Tak. Po ilu latach, powiedz mi, czy miesiącach stwierdziłaś, że już możesz się dogadać?
takimi prostymi kali umieć, kali być. mieć, kali chcieć, kali umieć, to ja już po 4 miesiącach umiem. Czyli żeby dogadać jakieś zdanie stworzyć Tak, stworzyć zdanie w miarę logiczne, niepoprawne gramatycznie załóżmy. po roku. Po roku już. Ale ty byłaś cały czas w terenie, ty byłaś cały czas na zewnątrz, cały czas z nimi obracałaś się w kręgu Włochów, Sycylijczyków cały czas. Znaczy ja mieszkałam ja mieszkałam z Polakami. Ja byłam cały czas w okręgu Polaków. Czyli miałaś styczność z polskim językiem? Tak, cały czas. Okej. Cały czas. Jak tutaj przyjechałam, to ja tutaj przyjechałam do znajomych i nas tu taka fajna grupa była. A, Także jak do pracy szłam, to się mówiło już po włosku, czy po sycylijsku, ale po sycylijski jest bardzo, po samym początku sycylijski jest bardzo ciężkim językiem. ciężkim. Jest ciężkim do nauczenia, ciężkim do zrozumienia, jest dziwny do wymówienia. Mhm. Także na sam początek, no sycylijski to raczej to nie jest dobry pomysł, żeby się go nauczyć. Absolutnie nie, też tak uważam, ale powiedz mi, czy sycylijski jest tak samo melodyjnym językiem jak język włoski? Bo trzeba przyznać, język włoski jest melodyjny, nie? Samo Tak, słowo bellissimo, to aż ciarki przechodzą. To jest ta piosenka, sei bellissima. Aha, właśnie, właśnie. Znasz ją? Nie znam, ale sędzią posłucham. Nie, nie. Nie? To, a Lepiej to nie. Albano śpiewa? Nie. Nie. No widzisz. Czy sycylijski, ja nie wiem. Sycylijski jest bardzo podobny do rumuńskiego, mi się wydaje. Języka. A skąd ty znasz rumuński? Bo Spotkałaś się? mam paru znajomych, tak, tutaj też mieszkających. I powiem ci szczerze, że oni się bardzo szybko uczą znowu sycylijskiego. Jak rozmawiasz z osobą z Rumunii, to oni mówią więcej po sycylijsku niż po włosku. Czyli ty uważasz, że jakbyś zamknęła kogoś z Rumunii, kogoś z sycylijskim językiem w jednym pokoju, by się dogadali? Tak, O, ja cię solę. tak, bo bardzo podobny jest. No ale jak? Jakim Nie cudem, jak oni tutaj mają te arabskie korzenie i skąd z Rumunii właśnie? Nie wiem. Bardzo ciekawe, Dla mnie też to było ciekawe. bardzo ciekawe. To jest tutaj informacja numero uno, słuchaj. Tak. No. Bardzo podobny jest ten język. Ja dlatego nigdy nie wiedziałam, jak oni się tak szybko uczą. Mm. A później jak poznałam takiego znajomego z żoną, no to ona mi powiedziała, że ich język jest bardzo podobny do sycylijskiego i dlatego oni mówią więcej po sycylijsku niż po włosku. Bo im łatwiej. To by też rozwiązywało pewną kwestię, dlaczego tyle osób z Rumunii kupiło domy w Kiuzie Sklafani na przykład. Możliwe. No, Też bo ja tak znam może być. dosyć sporo osób. No Nie? widzisz, to No. też to może też dlatego. No widzisz, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Powiedz mi 3 najlepsze rzeczy w życiu tutaj, ale nie jedzenie. No, na pewno jakieś życie towarzyskie, Tak. czyli wiesz, bary, jakieś imprezy, morze. Mare. My tu mamy 20 minut. Tak. Ja mam 40. Bo muszę do ciebie dojechać najpierw. Tak, no właśnie. Jak jadę w tą stronę, jak jadę do I co, Szaki. no pięknie tu jest ogólnie. Mamy góry, Tak. z drugiej strony mamy morze, mamy piękne lago. No praktycznie w tym rejonie, gdzie my mieszkamy, mamy dostęp do 3 stron morza, bo możemy jechać w stronę Palermo, możemy jechać w stronę Szaki, możemy jechać w stronę Trapani. Tak, I praktycznie do 1,5 godziny wszędzie zajedziemy. tak. No. Niesamowite to jest. I najciekawsze jest to, że każda plaża jest inna. Każda plaża jest inna, I woda. dokładnie. I woda. To jest też to, co zauważyłem. Jest to niesamowite. Niektóre są plaże piaszczyste, niektóre żwirowe, niektóre kamieniste, ale jest inna flora, fauna, tam wszystko jest inne. Inaczej to wygląda. Tak. To jest też piękne. Nie wiem, jak ludzie z tej drugiej części Sycylii, tam gdzie jest właśnie Catania, tam jest troszkę szersza ta Sycylia i tam mają troszkę większe dystanse Tak, tylko ze tam środka. jest, tam ogólnie to jest bardziej chyba już region turystyczny. Tak. Tam jest Tak. ta Ortigia. Tak. Tak, No właśnie. I mają tam wulkan i mają tam czarną ziemię wszędzie. tak. Z pyłu. Pył jest wszędzie wulkaniczny. Ale to jest to, co ja bardzo dużo rozmawiałem właśnie z swoją żoną na ten temat tutaj,
No po pierwsze, jak kupuje się dom, no to jest właśnie myślenie, kurczę, kupuję dom na wakacje, będę przyjeżdżał na wakacje, kupujemy nad morzem, jest najlepiej. Ale jak się pomyśli z punktu widzenia, że się przeprowadzasz tutaj na stałe, to absolutnie jest poroniony pomysł naszym zdaniem kupować dom nad morzem. Zgadzam się z tym. 1,5 mln turystów, samochodów chmara, kieszonkowcy, inne sprawy też są, nie? Zdarzają się. Zdarzają się, tak. Więcej w Katanii niż w Palermo na pewno. I tu, i tu. I tu, i tu. A ci powiem, więcej jest w Londynie. To ci tyle powiem. To tak jak w Barcelonie. Tak, dokładnie. Albo w Rzymie. W Barcelonie No. byliśmy na wycieczce, pamiętam. I pani nam powiedziała, przez słuchawki słyszymy, żeby uważać na torebki, do przodu dać torebki. Idziemy za róg, wychodzimy, stoją 2 kontenery śmietników Tak? i powieszone torebki Czyjeś. czyjeś. Ktoś, Puste. ktoś ukradł i zostawił torebkę, żeby ktoś tak. sobie wziął z powrotem. Bardzo miło z ich strony. Ale zawartość nie zniknęła oczywiście. Kto by pomyślał? No chyba, żeby to jakaś torebka nie, nic nie ważna było, była. puste były. No, ale na pewno by tych torebek nie było, jakby to były jakieś ważne torebki. No ale to ten pickpocket to jest wszędzie. I w Anglii, i w Polsce też się zdarza. I może nie na taką skalę w Polsce, ale w Londynie, szczególnie w tych okolicach turystycznych, gdzie jest Buckingham Palace, gdzie jest Big Ben i tam te wszystkie mosty, te Tower Bridge i inne sprawy, to tam jest chmara. są miejsca chmara. turystyczne. Jest, bardzo turystyczne. Tak jak tutaj do nas. A tutaj przyjeżdżają w innych celach, prawda? Tutaj tu przyjeżdżają w celach turystycznych, Tak. tu przyjeżdżają autobusy, tu przyjeżdżają ludzie, którzy kupili domy. Tak. Tu jeszcze nie powiedziałam Ci najciekawszej historii z domami za 1 euro. Tak. Zapomniałam Ci powiedzieć. Słynna historia domów Słynna za 1 historia. euro. Tylko ona nie jest za 1 euro. Powiedz Na nam coś o licytację. tym. Powiedz nam coś o tych domach za 1 euro. Bo na pewno dużo was, kochani widzowie, chce usłyszeć właśnie domy za 1 euro. Tak symboliczne 1 euro, taka złotóweczka. Tak, to się mówi, że to jest za 1 euro, ale tak do końca to jest, no to nie jest za 1 euro. Jest to dosyć kosztowna sprawa ze wszystkich, bo to nie są domy gotowe. To są domy do zrobienia od podstaw. Niektóre są do zburzenia i do wybudowania. Zależy kto jaki dom sobie wybierze i później jest licytacja. W zależności ile osób jest na ten dom, to nawet nieraz się licytuje 10 000 euro, 8 000, ale startuje się od euro. Czyli od razu z eura robi się 5-10 tysięcy na dzień dobry. 5 000, zależy ile jest osób, które podchodzi pod to, nie? Znaczy zainteresowań i tak dalej. Ale powiem Ci szczerze, że jest dużo tych domów sprzedali. Dużo tych domów sprzedali, ale ja ci powiem szczerze, trzeba być bardzo bogatym, żeby się pakować w taki biznes domu za 1 euro. Tak. Uważam, że lepiej kupić dom za 30-40 tysięcy euro Tak, i problem z głowy. tak. No, a powiedz nam coś jeszcze bardziej o tych wszystkich prawnych zobowiązaniach związanych z domami za 1 euro i o tych umowach, które trzeba zawrzeć z gminą. Ja tak do końca to Ci powiem, że się tym w ogóle nie interesowałam, bo mnie to nie interesowało, tylko z tego co wiem, że jak kupuje się ten dom, to tam jakiś jest termin do wykonania pracy. Tak, To jest jakiś ten obowiązek, co Ci daje urząd tak. i Ty masz okres 3 lata, 4 lata, w zależności. Tam na pewno nie jest więcej niż 5 lat. Później no, dokumentację, to wszystko, no to oni już pomagają. Musisz sobie znaleźć swojego architekta, kto Tak. Ci pomoże, bo to jest no, podstawa. I to wszystko musi być zrobione zgodnie z wymaganiami gminy, prawda? Tak, i to wszystko Tak. kosztuje. To wszystko kosztuje. No i to jest właśnie tutaj duży, fundamentalny problem, ale trzeba przyznać, że hit marketingowy numero uno. Domy Tak. za 1 euro. Tak. Najlepszy marketing, jaki widziałem w dekadzie, nie, w 20 ostatnich 25 latach, nie? Bo to było, kiedy to było? 10-15 lat temu? Te słynne domy za 1 euro. To Nie, to jest od od kiedy to jest? 2020? 2021? To wtedy wybuchło te domy za 1 euro? Tak, to nie było. To Ja nie, myślałem, że to jest dużo wcześniej było. nie. Nie? Widzisz. I powiem Ci też, że to zrobiło też furorę w Ameryce, bo puścili to w programie telewizyjnym w Discovery. O, no tak. No to I- uderzyło, cały świat się dowiedział o tym wtedy. Tak. I tu jest bardzo dużo Amerykanów, tu jest bardzo dużo Holendrów. Tu w ogóle Cały świat, cały świat. cały świat. Tylko na wakacje. Tylko na wakacje. No właśnie. Więc wakacje, populacja tych małych miejscowości wewnątrz Sycylii się zwiększa. Tak, No właśnie, i widać to, czuć. tak. Ale nie tak jak nad morzem. Nie. Nie.
Powiedz mi, twoim zdaniem, czy warto się przeprowadzić na Sycylię? Czy trzeba być naprawdę odważnym i trzeba mieć tak zwane przysłowiowe jaja, żeby przeprowadzić się tutaj? Zależy do jakiej miejscowości, ale powiem Ci szczerze, że w takich małych miejscowościach jest problem z pracą, bo nie ma tej pracy. I tak samo jest inna płatność. I w tym kierunku powiem Ci, że na pewno w Polsce jest lepiej pod tym względem. Tak. Słuchaj, Justyna, teraz szybka seria pytań. Powiedz mi, morze czy góry? Góry, Góry. Palermo czy mała wioska? mała wioska. Sycylia czy Polska? Sycylia, 100%? 100%. Wow. Włoskie jedzenie czy polskie? Włoskie, A to jeszcze lepsze. Sycylijskie jedzenie czy włoskie? Bo jest różnica. sycylijskie, Bardziej lubisz pizzę w stylu neapolitana, czy wolisz pizzę w stylu sycyliana? sycyliana. Lubisz z tą cebulą, z tym wszystkim? Mi nie za bardzo podchodzi. Ja ją uwielbiam. Ja nie mogę, bo ja lubię pizzę zjeść dużo, a te są troszkę grubsze, jest cebulka na i tego, jeden kawałek się zapcha, nie mogę więcej pizzy zjeść. To też zależy, gdzie kupujesz. A. Bo jak kupujesz w sklepie, jak kupujesz w piekarni, to Tak. ona jest inaczej zrobiona. Inaczej zrobiona. A w pizzerii, no to jest jak pizza No tak, na cienkim cieście. tak. Na Sycylii spokojne życie czy kariera? Spokojne życie. Bardzo się cieszę, że sobie tutaj tak świetnie poradziłaś i ułożyłaś sobie życie. Niestety w moim przypadku 20 lat w Anglii, no mogę powiedzieć, że przygotowałem sobie drogę do ułożenia życia na Sycylii, tak powiem. Bo 20 lat w Anglii nie uważam, że było zmarnowane, ale uważam, że otworzyło mi to nowe podejście, nowe horyzonty i dodało mi odwagi do tego, żeby tu przyjechać właśnie i spełniać swoje marzenia. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Tak. Żebyśmy właśnie spełniali swoje marzenia Tak. i czuli się szczęśliwi. A my tu jesteśmy szczęśliwi. Ja jestem bardzo. I ty mówisz po 20 latach. Tak, To jest niesamowite, Justyna. To jest przepiękna rzecz, co powiedziałaś teraz. tak. I jest naprawdę z całego serca. Czuję to, aż dosłownie czuję to, od ciebie bije ta radość. No bo ja się tu tak wychowałam, no ja jestem takim, ja nawet to już na spotkaniu mówiłam ogólnym, jak tu było takie spotkanie tu wszystkich międzynarodowców, tak jak Tak. powiedzieć to ja wszystkim powiedziałam, że ja wtedy tu byłam 18 lat, jak to spotkanie żeśmy mieli. Tak. To ja mówię, że to tak jak ja normalnie, no pełnoletność tutaj, nie? No, Jestem szczęśliwa, nie cofnęłabym czasu, nie cofnęłabym niczego. To jest pięknie. To jest dobre świadectwo właśnie dla wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani właśnie Sycylią. Proszę bardzo, bierzcie przykład. Tak się to robi. Widzicie 20 lat. Ja mam na to takie powiedzenie, słuchaj, że w Polsce się urodziłaś, Tak, ale wychowała cię Sycylia. tak. Ja się urodziłem w Polsce, wychowała mnie Anglia, ale teraz się spełniam na Sycylii. I to jest piękne. To jest piękne, to jest mega, niesamowite. Tak. Słuchaj, Justyna, dziękuję ci serdecznie za twój czas, za twoje dobre słowo, za wszystko, z czym się podzieliłaś ze mną i z naszymi widzami na kanale Przygody Sebastiano. Z całego serca ci dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego na kolejne piękne lata na tej Sycylii. Bella Sicilia! Tobie dziękuję bardzo i życzę Ci kolejnych miesięcy, lat życia tutaj z takim uśmiechem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo miło. A Was zapraszam serdecznie do tego miasta, gdzie mieszkam, bo jest naprawdę pięknym miastem. Cześć! To mój świat.